Witam Was serdecznie na kanale Tyle Tych Rzeczy. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak zrobiłam taki makijaż, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Na twarzy mam już nałożony krem Max Strobe oraz bazę rozświetlającą Estée Lauder. Teraz za pomocą wilgotnej gąbeczki z DM nałożę podkład Bourjois Health Mix w odcieniu 51. Podkład, jak widzicie, nałożyłam na centralną część twarzy i ruchem stemplującym rozprowadzam go po całej twarzy. Najważniejsze jest, by większość podkładu znajdowała się na środku twarzy i zanikała ku brzegom. Jeżeli zrobimy odwrotnie i dużą ilość naniesiemy przy brzegu, na przykład przy włosach, to będzie on bardzo się odznaczał, a przecież tego nie chcemy. Chcemy, żeby uzyskany efekt był jak najbardziej naturalny. Podkład nakładam również na nos i na powieki dla ujednolicenia kolorytu. Natomiast jeśli macie bardzo wrażliwe oczy, radziłabym ominąć te okolice i zostawić je do zakrycia za pomocą korektora. Nie zapomnijmy, że podkład ma stać się z szyją, a nie tylko z twarzą, więc nie bójmy się delikatnie wklepać podkładu pod brodę. Korektor Bourjois Health Mix w odcieniu 51 również nałożę gąbeczką DM i tak jak już mówiłam w jego teście na żywo, którego link będzie oczywiście w opisie pod filmikiem, korektor nakładam pod oczy w kształt trójkąta, żeby ładnie rozświetlić środkową część twarzy, a także żeby zakryć cienie pod oczami. Jak już mówiłam w teście na żywo, mój nos jest bardzo czerwony i muszę zadbać o to, żeby był również ujednolicony kolorytem z resztą twarzy. Puder Bourjois Healthy Balance nakładam na twarz dużym pędzlem i staram się go wklepywać, ponieważ pociągłe ruchy mogą sprawić, że nieestetycznie poprzesuwamy sobie podkład. Najważniejsze w cerze mieszanej, jaką ja posiadam, jest przypudrowanie strefy T, czyli czoła, nosa i brody oraz korektora pod oczami, żeby nie zbierały się w drobnych zmarszczkach pod oczami. Resztką pudru delikatnie omiatam policzki, żuchwę oraz podbródek. Na policzki nakładam róż Lovely Och Och. Do aplikacji użyję pędzla ściętego. Jak widzicie, nakładam róż metodą na uśmiech, czyli koncentruję róż na środku policzku w momencie, kiedy się uśmiecham i resztę różu prowadzę w linii aż do włosów. Oczywiście staram się jak najbardziej rozblendować ten róż, żeby nie stanowił takiej wyraźnej plamy na policzku. Na szczyty kości policzkowych za pomocą wąskiego pędzla nakładam rozświetlacz Lovely Gold. Chcę, żeby ten makijaż był promienisty, żeby rozświetlona twarz dawała efekt zdrowej, wypoczętej, zadbanej skóry. Za pomocą pociągnięcia od policzka do włosów nakładam produkt, a za pomocą krótkich, pionowych ruchów rozcieram granicę. Jak widać, efekt jest zadowalający. Za pomocą czubatego pędzelka nakładam róż MAC Harmony pod kości policzkowe jako bronzer, żeby troszeczkę wyszczuplić i wymodelować twarz. Nadmiar produktu strzypuję, żeby nie narobić sobie plam. Do nakładania bronzera przydatna jest metoda za to na rybkę. Robimy rybkę, żeby zobaczyć, gdzie kończy się kość policzkowa i tym samym, gdzie mamy nałożyć bronzer. Bronzer odwrotnie do różu nakładamy od strony włosów do środka twarzy, koncentrując kolor w okolicach ucha i zewnętrznego kącika oka. Staramy się nie ciągnąć koloru dalej niż do tęczówki oka, gdy patrzymy na wprost. Najlepiej nakładać go małymi kolistymi ruchami. Do zatarcia granic między bronzerem, różem a rozświetlaczem posłuży nam pędzel, którym nakładaliśmy puder. Za pomocą małego pędzelka języczkowego nakładam cień MAC Honey Lust, który jest moim ulubionym błyszczącym cieniem i który świetnie wygląda sam naniesiony na całą powiekę. Cienie mocno błyszczące i brokatowe, tak jak na przykład ten, staramy się wklepywać, a nie rozcierać, ponieważ rozcieranie może sprawić, że zacznie się ten cień osypywać, a to ostatnia rzecz, którą byśmy teraz chcieli. Natomiast w załamaniu oczywiście trzeba go lekko rozetrzeć, żeby nie stanowił wyraźnej granicy. Eyeliner, który dzisiaj używam, to Benefit The Real Push-Up Liner, który jest żelowym eyelinerem w pisaku. Przynajmniej ja bym go tak określiła. Jak widzicie, pierwsze co robię, to cienką linię wzdłuż linii rzęs. Krótkie pociągnięcia dają większą kontrolę nad prowadzoną kreską. Kreska poprowadzona wzdłuż linii rzęs sprawia, że wydają się one być dużo bardziej zagęszczone, więc jest to dobry sposób na zwiększenie objętości. Kolejnym etapem jest wyciągnięcie jaskółki na rozluźnionym oku. Długość jaskółki oczywiście zależy tylko od naszych preferencji.
o ile nie mamy mocno opadającej powieki, bo wtedy kreska najlepiej jakby była chuda i niezbyt wyciągnięta poza linię rzęs. Gruba kreska zasłoni nam po prostu całą ruchomą powiekę. Pozwólcie, że drugie oko sobie przybliżymy, żeby wszystko lepiej zrozumieć. Tak, wiem, muszę poprawić jakość filmików, może niebawem uda się kupić lepszy aparat, ale wróćmy do tematu. Jak mówiłam, najpierw robimy chudą kreskę wzdłuż linii rzęs, żeby je zagęścić, a następnie jaskółkę. Koniec tej jaskółki łączymy ze środkiem powieki, tak jak już widzieliście, a następnie zaczerniamy obszar pod kreską. Kreskę w zewnętrznym kąciku staramy się prowadzić na wirtualnej linii między zewnętrznym kącikiem oka a końcem brwi, tak aby kreska zawsze była uniesiona, ponieważ uniesiona kreska otwiera nam oko, a opadająca sprawia, że zrobi się ono smutne i zmęczone. Rzęsy, jak widać, tuszuję za pomocą tuszu L'Oreal Volume Milon Lashes So Couture, który uwielbiam, i zarówno tuszuję górne, jak i dolne rzęsy. Nakładam około 2-3 warstwy, żeby zagęścić wyraźnie rzęsy. Staram się, żeby przy tym wszystkim były dobrze rozdzielone. Brwi podkreślam i zagęszczam żelem Colistar Brow Gel 3-in-1 o kolorze Blond. Jest to najjaśniejszy z dostępnych żeli. Pamiętajcie, że zarówno kreski na oku, jak i brwi to są siostry, a nie bliźniaczki, więc mają być do siebie jak najbardziej podobne, natomiast nie muszą być identyczne, więc jeżeli coś Wam nie wyjdzie i będą troszeczkę nierówne, to po prostu tak ma być. Ostatnie co robię, to nakładam na usta pomadkę MAC Crosswires. I gotowe! Tak prezentuje się skończony makijaż. Co o nim myślicie? Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby zobaczyć więcej takich szybkich metamorfoz. Do zobaczenia następnym razem. Pa!